Witam w Srebrnym Trzosie. Dzisiaj odcinek o dywersyfikacji. Dlatego na stole różnorodność aktywów. Zapraszam do oglądania. Czym jest dywersyfikacja? Dywersyfikacja to zróżnicowanie inwestycji, czyli taki podział kapitału, aby różne części Twojego portfela miały różny poziom i charakter ryzyka. Bo to właśnie po to dywersyfikujemy. Właśnie celem dywersyfikacji jest ograniczenie właśnie ryzyka i ewentualnej straty zainwestowanych pieniędzy. Słynne przysłowie mówiące o tym, że by nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, bo jak będziemy mieli 5 koszyków i się wywrócimy, to spotłuczemy tylko jeden koszyk, a nie jeden z 5 koszyków, a nie jeden jedyny, w którym będą wszystkie możliwe jaja. Jeśli na rynku zdarzy się coś, co sprawi, że właśnie część naszych inwestycji, zainwestowanych pieniędzy straci na wartości, to w dobrze dobranym portfelu powinno znaleźć się coś, co tę stratę zrównoważy. I takim bardzo dobrym przykładem jest właśnie złoto i dolar. Czyli jeżeli przykładowo będziemy mieli w naszym portfelu zarówno dolara, jak i właśnie złoto, chociażby w postaci takich złotych pchełek, jak tutaj, no to wiemy o tym, że one są do siebie odwrotnie skorelowane. I w zależności od tego, jeżeli dolar traci, złoto rośnie. I na odwrót dzieje się tak samo, czyli jeżeli traci złoto, to dolar idzie w górę. I mając obydwa te aktywa, możemy zawsze na którymś wyjść no dobrze. Budując swój, nazwijmy to, portfel inwestycyjny, czy też generalnie swoje środki składając do kupy, warto podzielić taki portfel ze względu na wysokość ryzyka. Czyli w zależności od tego, czy możesz sobie pozwolić na stratę, musisz przewidzieć, jaką tą stratę ty jesteś w stanie zaakceptować, bo każde inwestowanie, wszystko jedno, czy to będą akcje, czy metale szlachetne, czy obligacje, wszystko wiąże się z możliwą stratą. No i taki portfel warto sobie podzielić na aktywa bardziej lub mniej ryzykowne. Oczywiście ja tutaj polecam metale szlachetne, bo one są właśnie takimi aktywami, które są uznawane za bardziej bezpieczne. Można też spróbować przewidzieć możliwe zmiany na rynku. No, na tym polega tak naprawdę trochę inwestowanie, że szacujemy, czy to nam się opłaci, czy w jakiejś perspektywie czasowej dane aktywo, w które inwestujemy, wzrośnie czy straci. No i właśnie szacując jakby takie zmiany na rynku i te ryzyka, możemy dobrać nasze inwestycje, czyli nasze aktywa i rzeczy, w które my chcemy zainwestować, tak, aby niezależnie od sytuacji mieć w portfelu coś, co będzie zawsze chroniło wartość tego portfela. Po co w ogóle dywersyfikować? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Dywersykujemy, aby zmniejszyć
ryzyko utraty naszych środków. Im większa będzie różnorodność tych właśnie środków w naszym portfelu, w naszym zbiorze inwestycji, tym mniejsze będzie ryzyko wynikające ze zmienności cenowej tych wszystkich różnych klas aktywów, nazwijmy to. No i właśnie dlaczego o tym mówię dzisiaj? Dlatego, że właśnie inwestując w metale szlachetne, ja się czuję takim inwestorem długoterminowym, a moim zdaniem takie długoterminowe priorytetem to powinno być właśnie jak największe zmniejszenie ryzyka. No bo tak naprawdę nikt nie ma złotej kuli i ja wierzę w metale, ale w 100% nie możemy być pewni, że za 10 lat właśnie może inne aktywa, a nie metale będą na topie. Chociaż tak naprawdę, tak jak mówię, ja wierzę w metale, więc inwestuję najwięcej środków w metale. Oraz mi tutaj skaczą. I uważam to aktywo za najbardziej bezpieczne, ale też dywersyfikuję swój portfel i jak ja to robię, jak dywersyfikuję, opowiem Wam w sumie chyba na końcu tego filmu, w co ja inwestuję. Jak jakby zabrać się do takiej dywersyfikacji? Dam Wam takie 3-4 punkty w sumie, które jak ja zacząłem no w ogóle jakby przygodę z inwestowaniem. I takie podejście do tej dywersyfikacji można zastosować w sumie do wszystkiego, także do jakby życia niezwiązanego z finansami. No, w każdym bądź razie taki jakby punkt pierwszy takiej podejścia do dywersyfikacji to podzielić swój kapitał na mniejsze części. Na samym początku mogą być to, jeżeli się nie wiemy, nie orientujemy w tych aktywach, rynkach i tak dalej, to można podzielić kapitał inwestycyjny na równe części. Na przykład mamy, nie wiem, 1200 zł, dzielimy je na 3 razy po 400 i każdą z tych części, tych 400 zł inwestujemy w coś innego. Pamiętajcie o tym, to zawsze będę na każdym chyba filmie mówił, zanim zaczniesz to zrobić, upewnij się, że masz zgromadzoną poduszkę finansową, czyli moją poduszkę powietrzną. Poduszka, od niej zacznij i dopiero potem baw się inwestycje. Chociaż można też to nazwać, czyli taką poduszkę powietrzną, można też nazwać jednym z aktywów. I ja to tak trochę traktuję, że środki w poduszce finansowej są aktywem takim jednym z tych jajek, o nazwijmy to, albo z jednym z koszyków, o chyba tak bardziej. Ale to Wam pokażę, jaki tam procent jest na samym końcu. Drugi taki punkt do inwestowania, dywersyfikacji, to też się powtarzam z innych filmów, ale ustal realny cel. Ile chcesz zarobić albo ile chcesz uzbierać tych swoich finansów, swoich pieniędzy. Dlatego, że zobacz, jakie wyniki osiągnęły różne te grupy aktywów, osiągają różne stopy zwrotu. I inwestując w różne aktywa można zrobić to szybciej, wolniej, bardziej ryzykownie lub mniej ryzykownie. Ważne jest to też, żeby wiedzieć, w co inwestujemy, czyli rozumieć te aktywa, bo dla mnie to chyba na końcu też zobaczycie, no ja nie mam nic w krypto, dlatego że robiłem już kilka razy podejście pod krypto, nie rozumiem krypto, uważam, że na krypto można duże są wzrosty i pieniądze zarobić, natomiast nie inwestuję w coś, czego nie za bardzo rozumiem. No, więc ustalając taki cel, da Ci to pogląd, jak ten cel, w jakim momencie możemy być zrealizowany i jak może on być realny. No i zwłaszcza to, że pamiętajcie, aby cel miał ramy czasowe, bo jeżeli ustalimy sobie takie ramy czasowe,
to będziemy mogli ten czas, te inwestycje albo multiplikować, zwiększyć w dane aktywo, żeby jakby zmieścić się w tym wyznaczniku swoim czasowym. Trzeci taki punkt jakby dywersyfikacji to ocena szans na zyski i ryzyka strat. Warto właśnie wybrać te aktywa, które albo bardzo dobrze rozumiemy i wiemy, jak działają, albo te, które pomogą Ci w realizacji celu. I zacznij właśnie tak jak ja z metalami zrobiłem, że to jest jakby podstawa mojego portfela, ale zacznij portfel od tej części, która będzie największa lub ta, która ma największy wpływ na osiągnięcie celu. Warto tak dobrać fundusze, które mają chronić go przed zmianami rynkowymi. Na przykład teoretycznie powinny reagować na inne zmiany niż główna część portfela. Jakby tłumacząc, o co chodzi, że jeżeli mamy główną część portfela i ona będzie reagowała na wszelkie czarne łabędzie, zawirowania i tak dalej, to warto dobrać właśnie do tego swojego portfela taką część, która będzie niwelować. To jest to, co na samym początku mówiłem, czyli te korelacje wzajemne, zależności poszczególnych aktywów. Bo jeżeli wszystko będzie tylko w jednym aktywie, ta dywersyfikacja, czy tam w mniejszej ilości aktywów, ta dywersyfikacja nie będzie skuteczna po prostu. Dlatego, mimo że nie wierzę w Fiata, to trzymam też w Fiacie trochę oszczędności i zarówno w jakby walutach, jak i w naszej gotówce. No i co? Dywersyfikując, warto też pamiętać o tym, żeby zarządzać jakby tym portfelem. Że nie tylko skupiamy się na przykład na tym równym podziale, to co mówiłem na samym początku, jeżeli się nie znamy, dzielimy sobie portfel na równe części i inwestujemy cały czas w na przykład 3 aktywa, powiedzmy. Warto zarządzać w ten sposób, że jeżeli jakieś aktywo akurat jest w tym momencie na górce, no to troszkę odpuszczam inwestowanie w te aktywo, a inne na spadkach oczywiście kupujemy. Dlatego byk i niedźwiedź to jest idealny tutaj symbol takiego zarządzania portfelem, takiego inwestowania. Warto też sprawdzać, czy składniki tego portfela zachowują się zgodnie z naszym planem, z naszymi oczekiwaniami. No i warto wprowadzać zmiany, jeżeli uznamy je za konieczne. Ja tam w mojej strategii mam zmiany, nagram pewnie o tym osobny filmik, bo tak mi się już w głowie kołacze. Można też stworzyć kilka mniejszych portfeli, aby je analizować i zarówno w takim jakby dużym spojrzeniu na te inwestycje, jak i w małych, indywidualnych sprawdzać sobie wyniki albo wyniki poszczególnych grup portfeli. Można, to jest też fajna rzecz z dywersyfikacją, że w obrębie jednego aktywa, tu przykład właśnie na przykład metali szlachetnych, że w obrębie jednego aktywa można też dywersyfikować. Można wkładać pieniądze w najprostszy, najczystszy bulion, czy tam z Canonu, czy z Arki, bo akurat jest najtańsza. Więc zbierać sobie takie monety bulionowe i inwestować w nie. Można inwestować w sztabki. To już mamy kolejną dywersyfikację. Można w monety z jakąś tam premią, serię z monety z premią. Chociaż tu jest zwykły bulion, ale jednak premia.
Można jakieś tam kolekcjonerskie, ja akurat super premium nie mam, no ale to jest już chociażby ten kalendarz Azteków, to już moneta kolekcjonerska bardziej. Można oczywiście złoto, więc też jest, oj, coś mi tam uciekło, jedno złotko, ale jest to kolejny sposób na dywersyfikację w obrębie jednego portfela. Dobra, złotko się znalazło. Tutaj te 0, znaczy te 1,25 uncji ze zmiennym wizerunkiem, słonik somalijski. Wraca sobie do reszty złotek. No, natomiast no, jak to wygląda u mnie? Teraz może przejdę bardziej do tutaj zaraz wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Nie wrzucam tutaj nieruchomości, która pierwotnie zajmuje mi prawie 58% moich aktywów umieszczonych, ale ta nieruchomość to nie jest inwestycja, bo jako inwestycję to raczej bym traktował nieruchomość kupioną specjalnie na wynajem, na przynoszenie dochodu pasywnego. O tym chyba też jakiś osobny filmik o rodzajach tych inwestycji. Ale no właśnie zbierając sobie takie zestawienie, ta nieruchomość tutaj jest, ja bym jej nie liczył, więc może powinienem to inaczej sobie przeliczyć. Ale jak widzicie, no, nieruchomość 58%, srebro i złoto, czyli metale szlachetne. Zobaczcie, to jest to, co cały czas mówię od początku mojego tego roku 2024, że chcę zmienić udział procentowy tej inwestycji, bo 15% to jest srebro, 1,5% to jest złoto. Dość dużo środków mam w IKE, akurat mam tak fajnie, że IKE prowadzi mi zakład pracy i to jeszcze zanim to zostało jakby prawnie usankcjonowane, więc ono już od dawna mi się tam odkładają te pieniążki, ja już teraz też mogę nimi zarządzać, bo tak jest skonstruowane te indywidualne konta emerytalne. No i tam już prawie 22% tych pieniędzy, tych moich funduszy jest zainwestowanych. Mam oczywiście poduszkę finansową i to jest malutki procencik, bo tylko 1%, ale no tak jak mówię, no tutaj na tym wykresie, na tym zestawieniu jest nieruchomość włożona. Te procenty, ten udział procentowy będzie zupełnie inny, jeżeli ją wyciągniemy. A tak właśnie kręcąc ten film, tak sobie stwierdziłem, że jednak ta nieruchomość nie powinna się tu znaleźć, bo to nie jest inwestycja, to jest raczej po prostu zakup do mieszkania. No co tam jeszcze dalej? No i euro. Euro jako takie zabezpieczenie walutowe. Dlaczego euro? To już też tłumaczyłem, że zbieram akurat tą walutę, dlatego że przy okazji podróżowania do jakichś tam zagranicznych krajów, głównie jeździmy i tak po Europie i do kraju, gdzie ta waluta jest wykorzystywana, więc tak jak to się mówi, płać tylko najpierw sobie, ja przeznaczam część na poduszkę finansową, płacąc sobie, a część na euro, no i część na metale szlachetne z tych rzeczy, które ja inwestuję. Nie ma tutaj, ale to też jest dosłownie jakiś 1% teraz. Akcje, no i ETF-y, bo zacząłem się też w to bawić i to jest naprawdę na samym począteczku jestem, rozgryzam to, ale zaczyna mi się to podobać no i będę kontynuował. Myślę, że też ten portfel będzie mi się zwiększał. Na razie akcje dywidendowe i ETF-y
Nie wchodzę w ogóle w CFD, nie wchodzę w ogóle na razie w surowce, bo też tam no, uczę się jeszcze tego jakby aktywa i dlatego też nie chcę rzucać się, jak to się mówi, z siekierą, z motyką na słońce. Wolę powolutku, krok po kroczku, a im bardziej w to się zagłębiam, tym bardziej mi się podoba, więc też ten procencik, powiedzmy, powinien tu się znaleźć. Dobra, no dziękuję wszystkim. Jak zwykle na koniec się rozgadałem i zamotałem. Mam nadzieję, że czasem mówiłem coś spójnie. Muszę to przesłuchać potem ten mój materiał. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za subskrypcję, za łapki, kciuki w górę. No i zachęcam do wspierania kanału i dalszego oglądania kolejnych filmików. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Na razie, cześć.